Cześć moi mili, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelerskiego tankmodels.pl. Nie mogę Was zostawić na weekend bez żadnego unboxingu, bez żadnego filmu i dlatego dzisiaj właśnie przygotuję Wam unboxing najnowszego modelu od ukraińskiej firmy AC. Będzie to ciężarówka G506, 1,5 tonowa ciężarówka z napędem na 4 koła. Dokładnie będę omawiał ten model, czyli G7100, ale ten Chevrolet będzie w wersji 06. Mam nadzieję, że ten model Wam się spodoba. Jest on oczywiście w ofercie mojego sklepu. I przed unboxingiem, a może i tak, dokładnie, kilka słów powiem na temat tego modelu. Chciałbym Was zaprosić oczywiście do odwiedzenia sklepu, mediów społecznościowych. Tutaj macie wszystkie adresy. Jak i również oczywiście chciałbym Was prosić do raz, dwa, trzy. No a teraz ciąg dalszy. Tak prezentuje się pudełeczko właśnie z modelem G7106 od ukraińskiej firmy AC. Jest ono z miękkiego kartonu wykonane, więc warto zabezpieczyć dobrze przed wysyłką ten model. Co tutaj mamy? Krótki rys, informacje o tym modelu. Następnie wykaz modeli, jakie niedawno się ukazały. No i to wszystko, powiem Wam. Artbox, jeżeli chodzi, można nazwać to artboxem, tak? Powiem Wam, że akurat w tym wypadku ta ilustracja na okładce pudełka moim zdaniem jest fajna. Bo w sumie nie mamy tutaj żadnego tła, po prostu mamy zaprezentowany model, który będziemy sklejać. Nic więcej. W środku woreczek z ramkami oraz instrukcja. No i jak to ja mam w zwyczaju, oczywiście zacznę od omawiania instrukcji. Zbyt długo o tej instrukcji nie pomówię, ale mamy po prostu wyszczególnione na pierwszej stronie zawartość po prostu opakowania. Jakie ramki, w jakiej ilości znajdziemy w woreczku strunowym, w woreczku. Następnie druga strona, no tu mamy już tutaj jak złożyć ten model. Powiem Wam, że no, nie jest to jedna z mocniejszych stron, jeżeli chodzi o firmę AC. Ta instrukcja jest no, mało klarowna, przejrzysta. Mamy masę takich odniesień alfanumerycznych do poszczególnych części na złożonym modelu, więc powiem Wam, to jest tak dla orłów, albo może tylko dla orłów, w każdym razie instrukcja. Wiadomo, że Ace Model jest to firma produkująca shortrunowe modele i tutaj bardziej bym je kierował właśnie do osób już bardziej zaawansowanych, mających dobry warsztat i mających cierpliwość. Tutaj po prostu trzeba włożyć troszeczkę serca, jeżeli chodzi o modele AC. Co tutaj dalej mamy? Mamy informację, że Stany Zjednoczone, 45 rok. Następnie mamy w Anglii stacjonujący w lutym 44 roku i od razu mamy informację, że Olive Green. No i następnie mamy US Navy, 45 rok, Navy Green, tutaj akurat, gdzie on dokładnie stacjonował, takich informacji producent nam nie udzielił. Więc jeżeli chodzi o samo omówienie instrukcji, jest ono błyskawiczne. Myślę, że teraz powinienem przejść do unboxingu. To jest chyba nowość, w ten sposób zapakowane AC. No i mamy raz, dwa, trzy ramki. Pamiętajcie, że to nie jest stare AC, tylko już AC, które ma oznaczenie, warto na to zwracać uwagę. Jest to AC Digital Design. Jeżeli nie macie model bez tego znaczka, no to powiem Wam, bardzo dużo melisy, jak i również wcześniej
krótka dawka pawulonu, żebyśmy trochę byli mięksi i inne podejście mieli do tego modelu. Tak prezentuje się zawartość, a teraz zacznę omawiać poszczególne ramki. Ramka A jak Adam. No i tutaj znajdziemy elementy związane z kołami. No, chociaż powiem Wam, no tutaj jest tak trochę dziwnie patrzę, bo na chwilę obecną, jak zobaczyłem te elementy, czyli 21, 22, 23, 24, to miałem wrażenie, że to jest do kół, ale opony z felgami mam tutaj, więc ciężko mi jest powiedzieć coś na ten temat. Może na kolejnych elementach znajdziemy inne jakieś wiadomości. Ewentualnie są to elementy, które dopiero pojawią się do nich. Co tu znajdziemy? No oczywiście znajdziemy szoferkę, która składa się z wielu elementów. Zobaczymy, jak drzwi są od wewnątrz zrobione. Aha, czyli tutaj będziemy mieli możliwość wklejenia detalu, żebyśmy mogli otworzyć te drzwi. Koła z drugiej strony prezentują się w ten sposób. Czyżby tu były takie kombinacje alpejskie? Myślę, że tak. Tutaj coś AC wymyśliło niesamowitego. Pojedynczo zbliżenia koła prezentują się tak. No są to koła plastikowe, zbyt dużo nie można od nich wymagać. I chyba to są elementy, które wklejamy od spodu tutaj na tył kół. Taki fragment jakby opony. Mamy również fragment również karoserii. Tu mamy błotniki. I patrzę się, przyglądam, powiem Wam, i nie widzę żadnej nadlewki. No jest spory progres, jeżeli chodzi o AC. Mamy wszystkie części ponumerowane, czyli już nie jest to taki kompletny short run jak do tej pory. I wyglądają te modele z modelu na model coraz lepiej. Przyjrzyjcie się jeszcze raz precyzyjnie tym elementom na ramce. Tak prezentuje się ramka A. A tak prezentuje się ramka B. I tu mamy już elementy, podobnie powiem Wam, bardzo dużo elementów już tutaj do układu jezdnego. O rany, bardzo delikatna rama jest, jak i również osłona metalowa przodu maski, szoferki. No i powiem Wam, nadal nie widzę żadnych nadlewek. Prezentują się one naprawdę bardzo dobrze, te elementy. Co prawda z tym mocowaniem tutaj, jak mamy takie bardzo delikatne elementy, to będzie trzeba uważać. No, jak z każdymi delikatnymi elementami. No powiem Wam, że jestem bardzo mile zaskoczony. Na podstawie tych ramek, nowych elementów, powiem Wam, zaczynam zmieniać trochę zdanie na temat AC, bo sklejałem kilka modeli AC i to była na mnie po prostu mordęga. Bardzo dużo było nadlewek, nierówności, a tu widzę zupełnie inna klasa. Dużo lepiej prezentują się ramki. I elementy oczywiście. Z tym, że tak jak mówię, jest to element, który ma bardzo dużo elementów i trzeba mieć tutaj cierpliwość. Bardzo precyzyjnie, dokładnie wykonane. No i kolejna ramka. Ramka C jak celina. Rama. Rany, to ile tej ramy tutaj będzie? Sporo rzeczy. No i tu mamy, powiedzmy, tą skrzynię na tył, która również była pneumatycznie podnoszona. Tak jak mówię, jest to dump truck. I tu mamy skrzynię metalową, którą możemy również zakryć prezentem, bo proszę zwrócić uwagę, że tu mamy normalnie metalowe burty z drewnianymi deskami. A na ilustracji mieliśmy tylko i wyłącznie w wersji takiej metalowej wywrotki. Czyli taki klasyczny dump truck, bez żadnych osłon po bokach. No i to są chyba błotniki, powiem Wam. Tak prezentują się boki skrzyni.
Tutaj troszeczkę powstały, widzę, nadlewki między deskami i to trzeba będzie po prostu usunąć, ale powiem Wam, że naprawdę bardzo ładny model. Ramka D z oszkleniem i z kloszami do lamp, do reflektorów. No może nie jest to najwyższy lot, jeżeli chodzi o przezroczystość, ale progres w AC widzę niesamowity nastąpił. Tak jak mówiłem, właśnie tu mamy klosze do reflektorów. Pierwszej klarowności te szyby nie są, no posłuchajcie, i tak większość osób będzie przykurzało, więc myślę, że tutaj nie będzie jakiejś tragedii z tą widocznością. No, powiem Wam, fajnie to wygląda. I ostatnia torebeczka, na której mamy kalkomanie, naklejki. I dedykowane są te naklejki oczywiście do tego zestawu. I tada! Proszę bardzo. Tu mamy grilla fototrawionego, jak i również inne elementy, które wzbogacą ten model na pewno, jeżeli chodzi o elementy fototrawione. Tutaj właśnie Wam pokażę jeszcze jedną rzecz, żebym tylko nie musiał tego szukać. A mianowicie tu mamy dwa rodzaje grilli. Jeden mamy plastikowy, a tu mamy ramę mamy plastikową do wklejenia grilla fototrawionego, czyli z blaszki. No, fajnie to wygląda. Fajnie. Jeszcze rzut na koniec unboxingu. No i mam nadzieję, że osoby, które sklejały AC, również zwrócą uwagę na to, że no, ten model prezentuje się dużo lepiej od poprzedników. Dobra, podsumowanie. No powiem Wam, że jestem, może bez przesady z tym szokiem, ale bardzo mile zaskoczony. No sami zresztą to widzieliście, jeżeli chodzi o jakość ramek modelu od Ace Models. Ale teraz uwaga, wkrótce G506. Zacząłem według numerów katalogowych. Tu mamy 72600, a tu mamy 72603. I ten model wkrótce pojawi się też na kanale. Fajny model. Bardzo fajny jest ten drugi model również w wersji Firetrack. Ten model mnie bardziej zainteresował, właśnie ten wóz strażacki, aniżeli sam dump truck. Powiem Wam, że ciekaw jestem Waszej opinii na temat właśnie tego modelu od AC. Macie, ci co mają doświadczenie, widzieli inne modele AC, no to mam nadzieję, że zauważyli ten, tak ładnie powiem, progres, rozwój AC. O, powiem Wam, no, czekam na kolejne modele, a nie wiem, czy się nie skuszę właśnie na Firetracka. No w sumie, ile można sklejać zielonych pojazdów? Komentarze są do Waszej dyspozycji. Oczywiście standardowo zapraszam Was do sklepu, media społecznościowe, jak i również oczywiście zawsze pamiętajcie o raz, 2 i 3. Baba Jaga patrzy. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć.